Można polować na nie, tak, jak na wydzielinę z nosa. Porywają dzieci, robią z nich niewolników, a i tak są uważane za jeden z wzorów pracowitości. Potrafią szacować, komunikować się z zapachami i uprawiać grzyby. Z kolei te ostatnie czasem przekształcają je w zombie. Mrówki, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Osoba, która poleciała za ocean, by malować mrówkom tyłki. Witaj. Cześć, witam. Za każdym razem, gdy przygotowuję się do rozmowy z tobą, to po prostu czuję się, jakby rozmawiać z jakąś byłą tajną agentką lub osobą z innego wymiaru. No naprawdę, bo wiesz, pytam cię o mrówki, a ty, i tutaj cytat, Bach, poleciałam po mrówki na Puerto Rico, malowałam mrówką tyłki, patroszyłam flaszki, no a wszystko przy okazji jakichś sekretnych działań, których wiem, że staramy się nie ujawniać światu. Przybliż więc, ile możesz z tej wyprawy. Nie, mogę wszystko, bo to już jest jakby sprawa trochę za mną. Mianowicie to jest kwestia mojego doktoratu, który został jednak, nie pozwolono mi złożyć tego doktoratu w zeszłym roku pod koniec. Natomiast no, jakby przygoda jest niesamowita faktycznie i bardzo miło wspominam to, że przynajmniej tam większość rzeczy, bo nie wszystko oczywiście było super, ale jako doświadczenie to cudowne. W 2010 roku zaczęłam ten mój doktorat i przyszłam na napisany już projekt badawczy, taki, który właśnie obejmował badania na mrówkach łącznie z 4 gatunków. I 2 z tych gatunków to były gatunki tropikalne, które trzeba było przywieźć do Polski, ponieważ one miały takie cechy, które nam były potrzebne do tych badań, no i nie występują nigdzie indziej, tylko właśnie pierwsze, po które pojechałam zaraz po dostaniu się na doktorat, to było właśnie na Puerto Rico. Tam były całe chocki klocki, bo tam trzeba mieć wizę do USA, więc też jeszcze załatwiałam, pamiętam, dokumenty na szybko, wszystko, paszporty i tak dalej, żeby od razu móc polecieć. No dla mnie to była niesamowita wyprawa, oczywiście pierwszy raz w dżungli byłam jeszcze w dodatku takiej niesamowitej, bo na Puerto Rico to są tak zwane lasy mgliste, czyli takie, że idzie się po dżungli i nagle po prostu chmura w środku lasu sobie wisi, bo tam jest taka wilgotność. No dla mnie to było doświadczenie przecudowne, ja się nie mogłam napatrzeć i wszystko było dla mnie takie cudowne, tam nowe i niesamowite. Natomiast było to też bardzo fizycznie trudne do przejścia, dlatego że z racji tego, że tam jest 12 godzin światła, więc trzeba być bardzo wcześnie w lesie i wychodzi się tam, jak już zaczyna się robić ciemno, no to trzeba wracać, więc to jest bardzo intensywny czas. A szukanie mrówek w dżungli to nie jest wcale łatwa rzecz, zwłaszcza takich bardzo skrytych mrówek, które są w określonych miejscach, ale nie jest łatwo je znaleźć. Mrówki w ogóle cudowne, bo to jest taki gatunek, ona się nazywa Platytyria punctata, który jest, one są w ogóle takie śliczne i co ciekawe mają taki, bo tam jeszcze do tych zapachów dojdziemy, ale one mają taki ciekawy zapach dla człowieka, wyczuwalny. Jak jest uszkodzone ich ciało, to ich ciało wydziela zapach, znaczy dla mnie to jest zapach daglezji, ale myślę, że nie każdy wie, jak daglezja pachnie, chociaż w Polsce rośnie tej daglezji dość sporo, taki cytrusowo-sosnowy, powiedzmy, coś pomiędzy. I ten zapach jest bardzo intensywny, więc na przykład jak myśmy wyłupywali, bo trzeba było rozłupać maczetami pniaki, w których te mrówki sobie żyły, to czasami się zdarzało, no niestety, że jakaś tam straciła nóżkę czy dupkę i ten zapach był tak intensywny, że ja do teraz jeszcze właśnie czasami sobie tak nostalgicznie rozcieram w rękach igiełki od daglezji i sobie przypominam. No i te mróweczki żeśmy przywieźli i do Polski przyleciały sobie i robiliśmy eksperymenty, które wymagały ode mnie tego, żebym zapisywała zachowanie każdej mrówki w trakcie obserwacji, w związku z czym każda mrówka musiała mieć swój własny
kod. Musiała po prostu być odróżnialna od innych mrówek. No i to były na szczęście duże mrówki, więc można było im malować farbkami na pupci takie kropeczki kolorowe. Mieliśmy kolory tam niebieskie, takie podstawowe, niebieski, żółty, biały, czerwony i robiliśmy, można było na każdej mrówce zrobić tak, żeby nie zrobić jej krzywdy, 3 kropki. No więc jakby taki kod był na przykład, powiedzmy, jak była, nie wiem, czerwony, niebieski, czerwony, no to mrówka miała kod z angielskiego tam red, blue, red, czyli RBR na przykład, to była mrówka. Zawsze najbardziej mnie cieszyły mrówki, które były niebieski, pusty, w sensie brak kropki i niebieskie, bo to była mrówka, która się nazywała Bob i zawsze Boba mi się najchętniej zaznaczało, gdzieś tam najbardziej tych Bobów lubiłam. Mrówki się maluje w znieczuleniu, to jest dość zabawne, bo znaczy taką mrówkę, która biega, żeby ją złapać i wymalować, no to można by jej krzywdę przy tym zrobić, no bo wiadomo, że jak się będzie wyrywać, no to może tam coś jej się stać, więc żeby to było bezpieczne i żeby tym mrówkom nic się nie stało, to mrówki się poddaje anestezji przy pomocy dwutlenku węgla. Wystarczy takiego, w ogóle owady bardzo szybko mdleją, jak im się, je się włoży do atmosfery dwutlenku węgla. No i te mrówki dostawały taki strumień dwutlenku węgla na ciałko i po prostu mdlały. I można było w tym czasie szybciutko je pomalować, odłożyć, one tam się po kilku minutach budziły i już sobie dalej chodziły, jakby nigdy nic. No i takie wymalowane potem musiałam obserwować i tak miałam w każdym eksperymencie 10 kolonii, każdą kolonię obserwowałam godzinę dziennie, 2 razy po pół godziny, czyli miałam 10 godzin obserwacji dziennie, 6 dni w tygodniu, plus dydaktyka, przygotowanie tej dydaktyki, dojazdy na uczelnię spod Poznania i tak dalej, więc powiem szczerze, że był to bardzo intensywny czas, dużo patrzenia na mrówki. Ale bardzo taki też, bardzo mile to wspominam, bo to był taki jeszcze entuzjazm, jeszcze myślałam, że to wszystko wyjdzie i to było takie jeszcze super fajne wtedy, a potem już się zrobiło coraz ciężej. No i trochę się tam pokomplikowało też z takich jakichś tam osobowych kwestii, więc no tam ostatecznie ja rezygnowałam z tego doktoratu chyba w sumie z 5 razy i ostatnią próbę podjęłam w tym roku, w zeszłym roku, ale no, nie udało się, bo no, trochę zabrakło życzliwości, mam wrażenie, głównie. Bo to można było jeszcze zrobić, ale no nie wyszło. W każdym razie kwestia zamknięta. No i ostatnie, bo ja w sumie robiłam na 4 gatunkach te eksperymenty i te najbardziej, które robiłam najbardziej sama, no to robiłam na polskiej mrówce wścieklicy, tej takiej czerwonej mróweczce, która jest często na jakichś tam piknikach, daje nam w kość, jak gdzieś się położy człowiek na tym mrowisku, ale strasznie przyjemne, takie też do obserwacji, do łapania, one są takie urocze i one mają ten zapach taki alarmu też dość ciekawy, bo pachnie moim zdaniem przynajmniej ja mam takie skojarzenia grzybami, jak się takie mrowisko rozpracowuje i te mrówki wyciąga z mrowiska, to pachnie jak grzyby. Ale to tylko jak się zdenerwują. Jak nie, to nie. Kurczę, ty jak zwykle podałeś tyle informacji, że aż trudno po prostu wiesz, w którą stronę pójść, bo suchara miałem z kolei o złośnicy, nie o wścieklicy, to poczekamy oczywiście, ale chciałem spytać najpierw o te cechy, które miały te mrówki, takie szczególne, że akurat nimi się zajęłaś, zanim w ogóle pójdziemy do dalszych pytań. No i przede wszystkim, no skoro byłaś 10 godzin, to czy gdy ty spoglądasz na mrówki, to czy mrówki spoglądają na ciebie, bo jestem ciekaw, czy cię zauważają, wiesz, bo w sumie nie wiem, jak wygląda interakcja z mrówkami, przyznam szczerze. Tak, cechy tych mrówek, po które leciałam, to najważniejsza była cecha taka, że tam nie ma królowej, tylko one są wszystkie równe sobie, one się rozmnażają przez partenogenezę, czyli one są wszystkie jakby swoimi klonami i tam, bo jakby głównym celem mojego doktoratu było ustalenie, na jakiej zasadzie jakby to jest strasznie fajna sprawa w ogóle. Na jakiej zasadzie mrówki podejmują decyzje? Troszeczkę jakby to jest jakby główna myśl, dlatego że u mrówek występują 2 rodzaje wykonywanych prac, takich podstawowych wśród robotnic. Poza królową, która jest wiadomo jakby tutaj uprzywilejowaną kastą i tam nie ma za wiele, oprócz tego, że robi jajeczka, produkuje. Natomiast robotnice mają 2 rodzaje, takie główne 2 rodzaje pracy, czyli
jest podział na niańki, czyli takie, które siedzą sobie w bezpiecznym gnieździe i opiekują się młodymi, karmią te młode, czyszczą królową, generalnie mają spokój i sobie tam żyją w miłości i w spokoju. No i są jeszcze te, które wychodzą poza mrowisko, żeby zdobyć jedzenie, żeby bronić gniazda, ogólnie się je nazywa furażerkami albo zbieraczkami inaczej, no i one mają bardzo dużo krótsze, dużo bardziej niebezpieczną pracę i teraz pytanie, na jakiej zasadzie te mrówki podejmują decyzję, a dobra, to ja idę do tej bardziej gównianej roboty, a wy sobie zostajcie tutaj i sobie siedźcie w bezpiecznym gnieździe. Czyli jakby to był główny cel. No i teraz dlatego, że ta mrówka, ta platyteria jest mrówką partenogenetycznie rozmnażającą się, więc tam jest to dodatkowo jakby bardziej ciekawe, no bo one jakby podejmują decyzje na innych zasadach trochę i dlatego myśmy to jeszcze sprawdzali, a też w ogóle tam jest mnóstwo takich strasznie fajnych rzeczy dookoła tego, na przykład to, że jeżeli mrówka trochę wyjdzie przed szereg i na przykład sama z siebie stwierdzi, dobra, to ja sobie zostanę jednak w bezpiecznym gnieździe, bo tam dodatkowo te mrówki jeszcze mają ten przywilej, że często mogą składać jajeczka, dlatego że robotnice też są zdolne do składania jajeczek, tylko że to są jajeczka niezapłodnione, czyli takie, z których powstaną samce. I to jest w określonych okolicznościach niezbędne, żeby mrowisko przetrwało, na przykład jeżeli jest jakaś tam, jeżeli królowa umrze, no to wtedy niektórych, bo to różne są tam milion wyjątków, jest u mrówek oczywiście, ale wtedy na przykład robotnice szybko produkują pełno samców, te samce lecą w świat, no i geny jakby zostaną zachowane, no bo jest szansa, że gdzieś tam sobie dalej przejdą do innego mrowiska. Natomiast jeżeli jest samowolka i na przykład robotnica postanawia, a dobra, to ja sobie też zniosę jajko, a na przykład nie jest do tego uprzywilejowana, bo inne mrówki uznają, że nie, sorry, ty nie możesz znosić jajek, to dostaje karę. Mianowicie mrówki ją łapią za wszystkie członki, za czółki, za odnóża i rozciągają ją tak na chama, tak długo, aż przemyśli swoje zachowanie i się ogarnie. Wow. I wtedy jest mrówka już stwierdza, dobra, to ja jednak rezygnuję. No tam jest mnóstwo takich przeciekawych rzeczy. A propos obserwacji, czy mrówki widziały mnie? Myślę, że tak, do pewnego stopnia, to znaczy bo na początku reagowały faktycznie dość dużym stresem, dlatego zawsze przy takich eksperymentach najpierw jest taki czas na aklimatyzację, gdzie one się przyzwyczajają do tego, że dobra, tu jest bezpiecznie, tu jest jedzonko, nikt nas nie atakuje i wtedy one już jakby nie zwracają na nas uwagi, nie? Na obserwatorów. Dobrze. Mówiłaś kiedyś, że masz nadzieję lub chciałabyś, iż audycje będą przyjazne dzieciom, no więc nim przejdziemy do tworów naszych lekko zwichrowanych umysłów, dwa pytania od pszczelarza starszego. Oczywiście mam też garść sucharów, ale zagadek takich, ale mam nadzieję, że do nich nie dojdziemy. To jest tak jakby nam, za krótko, gdybyśmy rozmawiali, to chyba się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Więc pytanie od pszczelarza. Kto jest największym wrogiem mrówek? A ciężkie pytanie, ale naturalny wróg, bo generalnie największym jest człowiek, nie? Bo człowiek tego najwięcej mrówek niszczy, to na pewno. Natomiast mrówki mają, to znaczy tak, mrówki mają posłuch. Ogólnie się wszyscy mrówek boją, tak plus minus, a to można na przykład stwierdzić po tym, że są rośliny, które imitują na swojej skórce wzór, który przypomina mrówki, po to, żeby nie zostać zjedzonym, bo zwierzęta wiedzą, że mrówki to nie do końca, tak są trochę tam agresja i tak dalej, więc lepiej unikać. Natomiast są też zwierzęta wyspecjalizowane do jedzenia mrówek albo do na przykład tarzania się w mrówkach, nie? Bo to jest też taki sposób dzików. Jak dziki chcą się pozbyć, powiedzmy na przykład dziki chcą się pozbyć pasożytów, to rzucają się w takie mrowicho wielkie, leśne i te mrówki za chwilę wściekłe zaczynają tryskać kwasem mrówkowym i dzik jest pięknie odkażony, odkleszczony, od wszystko jest wyczyszczony i zabezpieczony, no nie? Także też ptaki się często tarzają w mrowiskach, także tutaj wróg zależy, czy ktoś, kto zjada mrówki, czy ktoś, kto niszczy mrówki, czy ktoś, kto tam, tak jak człowiek powiedzmy, zabiera im miejsca i w ogóle tępi na potęgę, nie? Może kto je niszczy, kto je złośliwie niszczy. No bo dzik to nie, wiadomo, dziki są dobre, nie niszczą złośliwie, ludzie wiemy, że są najgorsi, no mrówkojad wyjścia nie ma, skoro mu już taką nazwę nadano, to je te mrówki, to może kto niszczy po prostu mrowiska tak złośliwie i zołzowato.
No to złośliwie, znaczy się, jest tak, w Polsce jest kilka gatunków chronionych mrówek i właśnie ich mrowisk, tych takich dużych, wypasionych, wielkich, na przykład tam rudnice jakieś leśne, to człowiek teoretycznie nie ma prawa ruszyć i nawet jest tak, że czasem trzeba przenosić te mrowiska, jeżeli na przykład to komuś na działce takie mrowisko zalega, to normalnie się wynajmuje osobę, która przyjeżdża i to mrowisko przenosi gdzieś w bezpieczne miejsce. To jest w ogóle niesamowita cała akcja, to mój przyjaciel się tym zajmuje i czasami przenosi mrówki, to jest coś niesamowitego, żeby w ogóle coś takiego zrobić, zwłaszcza, że to są te mrówki, które właśnie tym kwasem pstrykają, jak się ten człowiek zbliży, tryska ten kwas mrówkowy na wszystkie strony, także takie jakby to jest teoretycznie nielegalne, ale oczywiście wiadomo, prawo prawem, a ludzie sobie tam natomiast jeśli chodzi o niszczenie, no to w Polsce chyba tylko te dziki, tak na dużą skalę, że mogą zniszczyć, bo ludzie powiedzmy powinni się tam starać nie niszczyć, nie? Dzięcioły w Polsce niszczą. Dzięcioł zielony jest mrówkożerny, więc on też może rozdziabywać i niszczyć, ale to są takie szkody, które mrówki sobie spokojnie naprawią. To nie ma znaczenia, tam utrata tam jakiejś procenta jakiegoś robotnictw, to nie robi w ogóle wrażenia na tych mrówkach. Także to tam, one mają większość, te ważniejsze rzeczy mają pod ziemią, więc nawet jak się dzik wytarza, to i tak potem spokojnie się wszystko odnowi, nie? Gorsze jest na przykład właśnie zmienianie siedliska, trucie jakimiś rzeczami, no to wtedy to faktycznie może zaszkodzić. Kurczę, jak zwykle człowiek, ale z tym dzięciołem zielonym to mi przynajmniej wyjaśniłaś, bo często przylatuje do nas dzięcioł zielony pod blok, gdy auta odjadą z parkingu, bo na parkingu są mrowiska podziemne. I faktycznie, to już teraz wiem, co on tam knuje, mały szachraj. Dobrze, a pytanie drugie od pszczelarza. Jak długo zajmuje im znalezienie odpowiedniego miejsca do życia? A to jest bardzo, bardzo zależne od mnóstwa czynników, ale jest to w ogóle strasznie ciekawa procedura, bo to też jakby tu jest kwestia tego, na jakiej zasadzie one podejmują decyzję, że dobra, Bożenka znalazła super miejscówkę, wszyscy się przenosimy tam. No nie, jakby to tak nie działa. One na przykład robią to w taki sposób, że pokazują sobie drogę, ale mrówki to też jakby nie umieją takich złożonych komunikatów przekazywać, więc mrówki na przykład jak chce jedna mrówka drugiej mrówce coś pokazać, to po prostu czasami przychodzi, chwyta ją i zanosi tam w jakieś odpowiednie miejsce. I to prawdopodobnie się odbywa tak, że w momencie, kiedy więcej mrówek w jakieś miejsce pójdzie, ten zapach się staje tam intensywniejszy i po prostu wtedy reszta stwierdza, dobra, nara, to się przenosimy. Myśmy robili na przykład coś takiego, jak ja musiałam łapać te kolonie wścieklicy w Polsce, to robiliśmy coś takiego, to też właśnie mój kolega, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Michał Michlewicz, to jest moja największa pomoc w tym moim doktoracie, bo on w zasadzie bez niego to w ogóle by nie miała szans zrobić tych badań. On robił taką pracę właśnie jakiś czas temu, napisał o śmieciach, które są dla mrówek fajną opcją na zrobienie gniazda. Na przykład myśmy, jak łapaliśmy mrówki, to wykładaliśmy śmieci, które już były w jakichś tam miejscach, no bo nie to, że sama śmieciłam specjalnie, ale na przykład były jakieś takie fragmenty linoleum, które ktoś gdzieś składował, wyrzucił na taką, powiedzmy sobie tam dziki kawał łączki czy czegoś takiego, to my wiedzieliśmy na 100%, że pod tym kawałkiem linoleum tuż pod ziemią będą idealnie wystawione mrówki, całe, tak powiem, pokoje dziecięce, wszystkie będą na górze, będzie łatwo, można wszystkie poczwarki, wszystko wyłapać, dlatego, że mrówki chętnie wykorzystują takie miejsca, które się ładnie nagrzewają na słońcu i jakby dają im takie, no z jednej strony schronienie, no bo takie linoleum to na przykład dzięciołowi będzie trudniej rozdziobać, więc to jest fajne schronienie, a jednocześnie to nie jest kamień, który gorzej się nagrzeje na przykład, albo będzie dłużej zimny, tylko one chętnie z tego korzystają. Na przykład mieliśmy taką miejscówkę, gdzie nie wiem, co za ludzie tam sobie żyli, ale jacyś ludzie żyli, bo tam kanapa była, jakieś takie ciuchy pod takimi drzewami, ktoś tam sobie zrobił taką, powiedzmy, miejscóweczkę na imprezy i na przykład były gdzieś, leżały sobie takie zwinięte, wyrzucone spodnie, no to też te spodnie, no wiadomo było, że pod spodem znajdziemy mrowisko, więc szliśmy tylko tam, gdzie były te śmieci, bo one sobie tam chętnie chodzą. No i teraz w momencie, kiedy taką miejscówkę mrówki znajdą,
to mówię, informują się nawzajem i przekazują sobie, że o, tam fajnie by było przejść i im więcej mrówek idzie, tym szybciej, większa dynamika jest wtedy takiego przenoszenia. Także wszystko zależy z przenoszeniem od tego, jaki jest powód do przenoszenia. Czy to jest ewakuacja, bo coś się dzieje, no to wiadomo, że to wtedy idzie szybciej. Czy to jest na zasadzie mamy lepszą miejscówkę, to się przeniesiemy. Wiadomo, że im większe mrowisko, tym to dłużej będzie trwało, im mniejsze krócej i tak dalej, nie? Także tutaj jest cała bardzo złożona kwestia. Zachwyca mnie to, że jedna mrówka chwyta drugą, przenosi do miejsca, do kolejnego punktu. No, jak z dziećmi. Dobrze, pytania pszczelarza się skończyły. Dzieci, szykujcie się, będzie troszkę trudniej. W czym mrówki przypominają wydzielinę z nosa, czyli popularne smarki? Tak, jest taki przyrząd do łapania mrówek, który się nazywa Exhaustor. I on ma właśnie taką samą, znaczy się podobną zasadę jak takie odsysacze do smarków dla dzieci, takie tam katarki i tak dalej, które się podłącza do odkurzacza na przykład, albo które można również odsysać bez użycia odkurzacza, ale właśnie zasada jest taka, czyli są dwie rurki, pomiędzy nimi jest probóweczka i tam jest jedna rurka jest zabezpieczona siatką, tak żeby się nie zinhalować mrówką przy okazji, aczkolwiek zdarza się, bo wystarczy wziąć do ust nie tą rurkę, którą trzeba i wtedy mrówki prosto do płuc lecą i powiem szczerze, że przeżyłam to parokrotnie, nie polecam. I takie mrówki się wsysa do tego exhaustora. Nie wszystkie mrówki się tak da łapać, nie wszystkie da się, znaczy trzeba jakby użyć trochę też w cudzysłowie odkurzacza, dlatego że te mrówki na szczęście ja miałam właśnie takie, które można było odsysać, bo one miały żądła i one nie wydzielały kwasu mrówkowego, nie tryskały tym kwasem mrówkowym, tylko miały żądła, więc one można było je bezpiecznie sobie wsysnąć. Natomiast takie mrówki jak właśnie mrówki z rodzaju formika, które wydzielają kwas mrówkowy, to jakby się próbować tym sztachnąć, to naprawdę jest coś. I do tego się takie specjalne, ja takie gruszki używałam, normalne jak są też do odsysania smarków, tylko takie, które nie trzeba wciągać ustami, bo to autentycznie jest nawet stwierdzona chyba jednostka medyczna u myrmekologów, to się jakoś formikoza płuc, czy coś takiego nazywa, czyli właśnie, że można sobie wypalić tym kwasem mrówkowym płuca, jeżeli ktoś by chciał więcej tego pobierać. I powiem szczerze, że wielokrotnie mi się zdarzyło zaciągnąć, no bo jednak jak w tym laboratorium potem te mrówki na przykład uciekały i trzeba było na szybko złapać, to już tej pompki nie szukałam, tylko robiłam to normalnie ustami, to powiem szczerze, że łzy wychodzą i jest to przeokropne uczucie. I te mrówki, ale mówię, większość, które ja łapałam sama, to były te mrówki wścieklice, które na szczęście mam żądła i pamiętam taką sytuację, jak siedziałam, to myśmy mieli taką metodykę, że wykopywało się łopatką to gniazdo, przekładało do pudełka i potem z tego pudełka się te mrówki właśnie odsysało, żeby nie wozić całych kilogramów ziemi, no to sobie siadaliśmy już tak na spokojnie, te mrówki były w pudełku takim zabezpieczonym, że nie mogły wyjść górą, no i się pomału te mrówki łapało i pamiętam taką sytuację, jak siedzimy sobie, one akurat na takim obrzeżu lasu były przy drodze i tam normalnie ludzie chodzili, ja sobie siedzę z kolegą, mamy te pudła, takie pudełka, to takie na żywność, tam 2-litrowe powiedzmy, pełne ziemi, no i mamy te exhaustory, czyli mamy w ustach rurki gumowe, no i wysysamy te mrówki i idzie taka parka sobie i patrzą na nas i babka mówi do faceta, ty patrz, ziemię żrą. Tak, potem te mrówki się przekładało i do pudełka już takie w mniejszej ilości ziemi potem hodowaliśmy już w tym laboratorium, już w ogóle bez ziemi, tylko tam w takich czystszych warunkach, żeby nam tam grzyby nie rosły. Ale no także smarki, tak jak smarki, tak mrówki łapie się takimi samymi, powiedzmy, podobnymi urządzeniami. No cóż, jedni jedzą żarówki, jak w starym dowcipie, inni ziemię, ale tak, no jeśli masz taki klasyczny aspirator, to zresztą już tu powiedziałaś, że wciągnęłaś coś do płuc, no więc te zasilane siłą płuc powodowały, że no jest takie prawdopodobieństwo, iż ta wydzielina z nosa, te smarki wpadną ci do buzi. Powiedz mi, jak to jest ze smakiem mrówek, no bo też te mrówki mówisz, że ci wpadły, no to część chyba się w buzi zatrzymała. Jak smakuje taka mróweczka sauté?
No niekoniecznie, bo one wydzielają te właśnie takie grzybowe zapachy, więc to nie jest nic takiego specjalnie przyjemnego. Natomiast są mrówki, które wydzielają kwas mrówkowy, są kwaśne i wiem, że nawet ludzie jedzą jakby te mrówki, że jest jakiś taki ktoś mi opowiadał, już teraz nie pamiętam kto, że mu się mrówki potopiły w miodzie i zjedli te mrówki, bo po prostu były pyszne. Także no. Nie, no, pytam ciebie, bo wiem, że tam gdzieś w Ameryce Południowej, to ile się nie mylę, to danie escamoles, że się je te jaja mrówek, ale byłem ciekaw, no, że jako specjalistka... Tak, to znaczy ja generalnie jako wegetarianka staram się nie jeść mrówek, w ogóle żadnych zwierząt. Ale przekona nie jem mrówek. Nie mogę powiedzieć, że celowo próbowałam, ale tak. Natomiast jak się wciągnie na płuc, to w płucach jest dość mało kubków smakowych, bym powiedziała. No tak, właśnie dlatego o te usta tak dopytywałem, bo znałem pewnego żółwia, który jeśli weszła mu mrówka na liścia, to nawet szybciej zjadał, żeby nie było jej na tym liściu, więc wiem, że więc wegetarianie też mrówki jedzą. Bądźmy nie, no tak, oczywiście. W końcu ich biomasa to tam nie pamiętam, to było chyba blisko 20% już biomasy to są mrówki, więc no. A bardzo możliwe, tak. Więc można jeść. No dobrze, no my komunikujemy się naszymi podejrzanymi uśmiechami, śmiechami i słowami, a jak robią to mrówki? No to jest cudo, to w ogóle komunikacja mrówcza to jest absolutnie obłędna sprawa. No tu jest przede wszystkim królestwo zapachów, to one się i poznają się nawzajem poprzez zapachy i zostawiają sobie komunikaty tymi zapachami. Jest taka śmieszna sprawa, że na przykład jest zapach śmierci mrówczej określony, czyli ten kwas oleinowy i jeżeli taką mrówkę na przykład zwykłą, żywą mrówkę się lekko skropi tym kwasem, no to mrówki absolutnie uznają, że ona jest tutaj martwa i wynoszą ją na śmietnik mrówczy i nawet jak ona wraca z tego śmietnika, to ją biorą i znowu zanoszą na ten mrówczy śmietnik, no bo sorry stara, ale nie żyjesz, no to ewidentnie widać, że ty nie żyjesz i tutaj w ogóle bez dyskusji. Także tak, jest bardzo ciekawy ten zapach agresji mrówczej, czyli na przykład jak sobie siedzimy, mrówki mogą po nas chodzić i absolutnie nic nam nie robią, aż do momentu, kiedy przypadkiem na przykład się zgniecie którąś i w tym momencie ona wyda zapach do ataku, to oczywiście chwilę zajmuje, zanim ten zapach się rozejdzie w okolicy, ale jeżeli jesteśmy oblezieni mrówkami, które są pokojowo nastawione i nagle któraś właśnie wyda hasło zapachowe, że tutaj do ataku, to potrafią naraz wszystkie zaatakować, już miałam kiedyś taką sytuację i też jest ciekawe, bo na przykład mrówki ogniowe, które są znane z tego, że są takie skrajnie agresywne, to była na przykład taki przypadek, że pani spadła z konia, to było w Stanach Zjednoczonych, no bo u nas jeszcze nie występują, na szczęście, pani spadła z konia i te mrówki ją oblazły i zaczęły ją atakować i przez jakieś ileś godzin leżała i ją te mrówki atakowały, znaleźli ją, zabrali ją do szpitala, tam wyczyścili ją całą z tych mrówek, które ją atakowały, ale była na tyle przesiąknięta tym zapachem ataku, tymi feromonami, że okazało się, że do szpitala mrówki, które gdzieś w okolicy szpitala, czy nawet w samym szpitalu żyły i ją odnalazły, ją zaczęły jeszcze na oddziale żreć kolejna, inna zupełnie kolonia. Także ten zapach ataku jest niesamowicie na nie działający i bardzo takie uruchamia na zasadzie takiej prawie jak roboty, tak, że to jakby nie podlega ich woli, tylko one po prostu się wściekle rzucają i mają tak wdrukowane, że jak to poczują, to koniec, atak i tutaj nie ma żadnego odstępstwa. Jest też taki śmieszny na przykład mrówka jak chodzi, to zostawia ślad za sobą, żeby inna mrówka, która będzie na przykład za chwileczkę szła też na przykład w kierunku jedzenia, podążała tą samą drogą. I one dzięki temu też optymalizują bardzo swoje szlaki, czyli na przykład jak mrówka tak krąży i szuka jedzenia, nie ma jeszcze żadnego miejsca znalezionego i sobie idzie szlaczkiem jakimś tam, to zostawia rzadko te swoje kropelki tego zapachu. Natomiast jak już znajdzie i wraca po to jedzenie, to już bardziej intensywnie kropi i wtedy te mrówki z takiej pokrętnej ścieżki z dużą ilością zakrętów i długiej, coraz bardziej każda kolejna mrówka kropiąc skraca tą trasę, także dzięki temu one fantastycznie optymalizują sobie drogi dojścia do różnych rzeczy i to nawet zostało wykorzystane, kiedyś byłam na konferencji o owadach społecznych
nich i właśnie to na przykład zostało, te ich sposoby optymalizowania tras zostały wykorzystane do zaprojektowania jakichś algorytmów na lotniskach, żeby optymalizować trasy samolotów. Także to jest w ogóle jakaś tam grubsza sprawa, ale na przykład można zrobić oczywiście w ramach takiego brutalnego eksperymentu, więc nie polecam, ale ten zbiorniczek z tym zapachem znajduje się na końcu odwłoka mrówki i na przykład można, jeżeli się go wypreparuje albo po prostu weźmie taką mrówkę i nią namaluje trasę, to inne mrówki będą po niej chodzić, bo będą myślały, że to jest wyznaczona przez koleżankę trasa. Także tutaj no to jest, w ogóle jest taka fajna książka science fiction, Imperium Mrówek. I tam jest taki motyw, że facet zrobił maszynę, która odczytuje zapachy i jakby przerabia je na słowa. I tam był cały motyw komunikacji z tymi mrówkami, to oczywiście tam bajka, ale świetnie jest to zaznaczone, na ile to może być tak naprawdę skomplikowane, nie? Wszystko. Kurczę, ciekawe, wiesz, no już niestety powiedziałaś o tym, jak pachnie denatka, bo to chciałem oczywiście spytać. No ja pamiętam, że na przełomie wieków w czasopismach dla mężczyzn i w internecie właśnie pojawiały się te wszystkie i zaczęły zdobywać coraz większą popularność feromony, które miały pomóc zdobywać kobiety, później to poszło w drugą stronę. No ty już powiedziałaś o tym ataku, o śmierci, no o tym, że jak dróżka do jedzenia, a jakie jeszcze one mają? Bo skoro tymi zapachami się tylko porozumiewają, to jakie jeszcze mają takie, nie wiem, zapachowe ścieżki, którymi, nie wiem, no przekazują sobie informacje. Przepraszam za dzisiejszą nieskładność. To jest cała wielowątkowa sprawa, bo na przykład teraz czytam sobie już po raz kolejny taką świetną książkę, pan raczy żartować, panie Feynman, o Feynmanie, który tak się interesował mrówkami, bo on się wszystkim interesował i właśnie tam robił sobie takie eksperymenty i na przykład on coś, o czym ja nie pomyślałam wcześniej, że taka trasa mrówcza nie ma wektora, że jakby one chodząc po tej trasie, jeżeli się taką mrówkę weźmie, zakręci i wróci z powrotem, to ona nie wie, w którą stronę szła, po prostu chodzi po tej trasie i nie wie, w którą stronę powinna iść. Natomiast to muszę to jeszcze sprawdzić, bo nie mam pewności, ale on tam twierdzi, że w przypadku na przykład mrówek, to jest rodzaj atta, czyli te mrówki, które zrywają liście i potem sobie grzyba na nich hodują, to u nich na przykład jest ten wektor, że one jakby muszą zostawiać w jakiś sposób ten ślad inaczej, że na przykład mają powiedzmy jakiś schemat tych, powiedzmy normalna mrówka zostawia ślad a na przykład te, które mają wektor, no to zostawiam ABC, ABC, ABC i teraz mrówka w momencie, kiedy wejdzie w środek takiej trasy, to wie, w którą stronę się udać na przykład, nie? To jest w ogóle koncepcja niesamowita, albo też jest ciekawe, że mrówki, akurat to w mojej pracy o tym czytałam, że one mają swój zapach własny, po którym inne mrówki są w stanie ocenić, w jakiej one są kondycji, te mrówki. Czyli na przykład, bo to jest jedna z koncepcji, dlaczego mrówki te podejmują pracę jako niańki, a drugie jako zbieraczki, to jest koncepcja taka, że po prostu póki są młode, zdrowe, witalne, to siedzą sobie w bezpiecznym gnieździe, bo tam one są cenniejsze wtedy i tak na przykład jest u pszczół. Że pszczoła na początku jest w ulu i tam się uczy wszystkiego, opiekuje się najpierw młodymi, potem tam miodem i tak dalej, i na końcu jak już jest taka stara, zużyta i mało ważna, no to wtedy wychodzi poza ul, czy tam mrowisko, taka robotnica i wtedy zaczyna zdobywać to jedzenie i się narażać i podobno one są w stanie to właśnie poznać po zapachu, że na przykład im się zmienia witalność i mrówki są w stanie wyczuć to, że no sorry, ty już jesteś taka stara, że nara idziesz do innej roboty, nie? Nawet jest takie, już teraz nie pamiętam autora pracy, ale właśnie było stwierdzenie, że my wysyłamy na wojnę naszych młodych mężczyzn, a mrówki wysyłają swoje starsze panie, że te, które są mniej dla mrowiska cenne, to już potem idą, w razie jakby miały zginąć, no to już mniejsza strata wtedy będzie. I one to są w stanie rozpoznać właśnie po zapachu nawzajem, że ty już masz tyle, tak mało tłuszczu, już się tak zużyłaś, że teraz musisz iść tam i wychodzić tam na zewnątrz. Ale wiesz co, to też jest kwestia, mi się wydaje, rozwoju społecznego, bo mówisz, że wysyłamy na wojnę młodych mężczyzn, a ja znam takiego pewnego dyrektora stacji radiowej, który na wojnę wysyła raczej starsze kobiety. One nie mają
mają jednolitego może mundurowania, ale zazwyczaj mają charakterystyczne nakrycie głowy i one wtedy są wyjątkowo skuteczne w tej walce, wiesz? Tak mam wrażenie. No ale powiem ci nie, bo jak tak powiem o tym Feynmanie, to ja troszkę odpłynąłem, bo mam w ogóle mój konik i zawsze tak pszczelarzowi starszemu opowiadaliśmy ze względu na jego specyficzne cechy charakteru. Bo taką historyjkę o Feynmanie, która do dzisiaj się śmieję, że mam nadzieję, że o Feynmanie, bo ja czytałem 25 lat temu. Jeśli miałbym typowałbym, że autorem był pan Wróblewski z Wiedzy i Życie, bo on miał tak, wiesz, sypał tymi historyjkami jak z rękawa. Nie mam tej pewności, ale Feynman, podobno jak mierzył się z poważnym problemem, to zawijał się w dywan. I się w nim tak turlał. Całkiem możliwe. On jest absolutnie fascynującą postacią. Ja po raz drugi tą jego biografię, autobiografię czytam i to jest po prostu coś, jest niesamowity człowiek. No niesamowity. To jest taka przyjemność w ogóle jego czytać tak, i tych jego pomysłach, jak on na przykład chciał udowodnić swoim kolegom, że mocz nie wydostaje się z człowieka tylko przy pomocy grawitacji, to stanął na głowie i się wysikał przy nich po prostu, żeby im pokazać, że w drugą stronę też działa, nie? To jest w ogóle niesamowita postać, przecudowna. Znaczy jego podejście do fizyki jest niesamowite, a ja mam bardzo osobisty stosunek do Feynmana z tego powodu, iż gdy byłem dzieckiem w pokoju miałem wszystkie Feynmana wykłady z fizyki na szafie, która leżała obok miejsca, przy którym zasypiałem, więc jak kładąc się spać de facto często szedłem spać z Feynmanem, więc tak, powiem, no dobrze, ale mrówki, wróćmy do mrówek, znowu się rozgadamy już i tak pół godziny ponad spóźniliśmy się z rozpoczęciem rozmowy, bo się oboje zagadaliśmy. Na całe szczęście ja wtedy się wygadałem i później pięknie ci oddaję głos. Ale dobra, mieliśmy już komunikowanie. Mówimy o takich rzeczach, które kojarzymy z rozwiniętymi organizmami. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mi powiedziałeś, która mnie też zaskoczyła, a mianowicie, no jak to jest z tym liczeniem i szacowaniem u mrówek, bo podobno one w jakiś sposób potrafią te odległości określać. Tak, to jest w ogóle, znaczy się nie tylko mrówki, bo jeszcze pszczoły też to robią na przykład. U pszczół to w ogóle strasznie fajnie stwierdzono, bo pszczoły liczą jakby jak wylatują z gniazda, potem wracają, no to one swoim siostrom przekazują koordynaty miejsca, gdzie było jedzenie, tańcem. O tym tańcu pszczelim to już znana sprawa. No i teraz jakby liczyli, sprawdzali, w jaki sposób one to przekazują i one tam tak wywijają tyłkami, tam bębnią i tak dalej, różne takie. No i się okazało, że jakby odległość jest potem przekazywana, czyli jeżeli coś jest daleko, to jest przekazywana, że tam jest dłuższy ten taniec, jak jest coś bliżej, to jest krótszy ten taniec. No i zrobili coś takiego, że tym pszczoły wlatywały do takiego tunelu, który był pomalowany w takie pionowe linie co jakiś czas. No i właśnie się okazało, że te pionowe linie, takie na przykład to może być jakaś wysoka roślina, słup, drzewo, takie jakieś większe, one takie rzeczy jakby zliczają i potem w określoną liczbę razy tym tyłeczkiem wywijają, czy tam bębnią. I w momencie, kiedy na przykład strollowali taką pszczołę, bo dali jej tunel i na przykład przeleciała przez ten tunel i tam były tylko 3 na przykład takie wystające rzeczy, no to ona wróciła do gniazda i przekazała, słuchajcie dziewczyny, 3 takie musicie minąć i za chwilę będzie jedzenie. Po czym zabierali ten tunel i te pszczoły leciały za blisko. No bo policzyły sobie 3 rzeczy wystające i trafiały za blisko. I w drugą stronę dawali im tunel, gdzie było bardzo tam kilkanaście tych wystających rzeczy, tych pionowych raczej. No i pszczoły tam wracała ta, która obleciała i policzyła, wracała, przekazywała, stałem, musicie tutaj lecieć, no 20 takich punktów minąć, tam zabębniła im, one poleciały 20 i z kolei zabrany tunel był, no i przeleciały już to miejsce, gdzie było to jedzenie, tak, czyli one w ten sposób udowodniono, że one jakby przeliczają sobie takie punkty jakieś orientacyjne. Natomiast u mrówek zrobiono to w taki sposób, że doczepiono im takie szczudła do nóżek, że one były wyższe i miały dłuższe kroki przez to. No i też się okazywało, że po prostu mając dłuższe kroki wychodziły za daleko, bo miały gdzieś już wdrukowane, że mają tyle i tyle kroków zrobić, natomiast jak im zrobiono te szczudła, to po prostu szły dalej, bo bliżej dalej, tak, po prostu przeliczały te kroki, ale kroki miały dłuższe i o tym nie wiedziały, nie? Czyli one gdzieś mają tak zakodowane te rzeczy w tym swoim maleńkim, owadzim muszczku, że są w stanie takie coś przeliczyć, nie? Także to jest szał po prostu.
Nie, jest to niesamowite, a jeszcze bardziej intrygująca jest nasza kreatywność, że budujemy szczudła dla mrówek, to myślę, że już wymaga naprawdę dużego Tak, poświęcenia. ale a propos takich rzeczy, bo to zapomniałam o tym powiedzieć, że ja miałam szczęście, że ja miałam do badań mrówki, które były dość duże i można było je farbą pomalować, bo w przypadku mrówek mniejszych to trzeba im wiązać druty na odwłoku, na segmentach odwłoka. Są specjalne druciki, tak cienkie, cieńsze niż włos i tym mrówkom trzeba pod mikroskopem te różnokolorowe druciki zawiązywać i to jeszcze tak, żeby im nie przeszkadzały na tych odwłokach. Są na przykład takie mróweczki, temnotorak się nazywają, cała kolonia potrafi żyć sobie w jednym żołędziu, więc one są naprawdę malusieńkie i jej nie ma opcji, żeby je oznaczyć farbą, bo farba po prostu ich się nie trzyma, bo są za małe i trzeba im wiązać druty. Także ta kreatywność, jeśli chodzi o rzeczy, które można do mrówki doczepić, jest rzeczywiście duża. W ogóle czytasz mi w myślach, bo mam tutaj książkę, którą chciałem się wesprzeć w razie, gdybyśmy potrzebowali dziwne pytania i pod hasłem mrówki jest właśnie wiele różnych rzeczy, ale są kolonie żyjące w żołędziach bądź w szczelinach. Tak, To one są w ciekawe. Polsce, żyją też, można sobie znaleźć takie żołędzie, najlepiej takie zeszłoroczne, bo one sobie takie wybierają z dziurką. One są przecudowne do hodowania. To jeżeli ktoś chciałby sobie zacząć przygodę z mrówkami, to ja bardzo polecam Ternothoraxy, bo one są tak urocze, one są nieagresywne w ogóle, takie delikatne, pomalutku sobie łażą i są bardzo łatwe w hodowli. W ogóle bardzo polecam, przecudne mrówki. Ale te dziurki są po słoniku, dobrze pamiętam, po tym Tak, i one sobie korzystają właśnie z takich już trochę, bo one nie mają Aha. jakiejś dużej siły przebicia i one sobie tam wchodzą. Zdaje się, że najbardziej lubią dęby bezszypułkowe, więc sobie pod takimi dębami warto poszukać i to są takie maleńkie, żółte mróweczki, no prześliczne są. Można je naprawdę w czymś niewielkim trzymać, one są bardzo wdzięczne i bardzo takie, no przyjemne, tak. Kurczę, Ja właśnie... miałam je w takim formikarium z fosą, bo jest taki sposób taki, że można mrówki trzymać otwartej, jakby takim talerzyku, który jest wsadzony w drugi talerzyk i pomiędzy, czy tam akurat ja miałam szalki Petriego, no nieważne, w każdym razie pomiędzy tym się wlewa wodę i mają fosę taką, że po prostu nie mają jak wyjść z tego i sobie tam siedzą, nie ma żadnych zamknięć, niczego, tylko ta fosa, ale niestety fosa czasem może wyschnąć na przykład i wtedy mrówki się wyprowadzają w losowe miejsce w domu. Także... Kurczaki, nie, bo ja tak myślę, że akurat pszczelarzowi wyrzucałem, jak zobaczyłem się, wiesz, słoniki pojawiają, te żołędzie, ale tylko jeszcze chciałem wrócić, bo mówisz, że do tych mrówek przywiązywaliście do tych mniejszych przywiązuje się druciki. Powiedz mi, czy to nie przeszkadza jakoś w ich wzroście, bo to takie dość skomplikowane. Nie, bo mrówka już nie rośnie, nie? Jakby to jest już forma ostateczna, jak ona wyjdzie z kokoniku, bo poczwarzy się, to już jest forma ostateczna, ona nie rośnie, ale to jest istotne w momencie, bo są mrówki, które mają tak duże wole społeczne, czyli taką strukturę, w której sobie przenoszą jedzenie do gniazda, czyli tak mogą się opić i im się robi taka duża dupka wtedy, czasami to na różnych zdjęciach w internecie można zobaczyć, to faktycznie takiej, jeżeli miałby za ciasny taką pętelkę, no to mogłoby przeszkadzać, natomiast te mrówki na tyle miały stabilne życie, że nie miały takiej sytuacji, że nagle wielkie żarcie i trzeba się strasznie obchać, bo były cały czas najedzone, więc tutaj nie było tego niebezpieczeństwa. Czyli ja akurat nie wiązałam tych drucików, bo ja nie miałam tych mrówek do badań, także, ale to nie, to chodzi o to, że to oznaczenie, jakby podstawą znaczenia mrówek, znakowania mrówek jest to, żeby im nie robić żadnego zakłócenia, żeby to nie wpływało na ich życie, no bo to wtedy traci sens obserwacja, nie, jeżeli się czymś zakłóci. No jasne, wyszły moje braki, że nie wiedziałem, że mrówki nie rosną, ale na szczęście mam świetną wymówkę. Ja przez tyle lat oglądałem horrory i tam mrówki zawsze rosły, więc no niestety popkultura mnie zniszczyła. Zmieńmy więc temat, bym nie wyszedł na kompletnego po prostu nieuka. Mrówki a rolnictwo, czyli co uprawiają, a co hodują mrówki? Tak, no to hodowlę to myślę wszyscy słyszeli, bo to jest taki piękny przykład symbiozy, czyli mrówki sobie dbają o to, żeby mszyce były bezpieczne i żeby nikt ich nie zeżarł, a mszyce za to płacą, tak jak mleczne krówki wydzielają spać, czyli taką mieszankę soków nieprzetrawionych, taką sikupę, ja na to mówię, bo to jest takie coś, co z nich tam wychodzi i te mrówki sobie to zlizują, to w ogóle strasznie fajnie można też, bo mrówka oznajmiając mszycy, że tutaj poproszę haracz, no to przychodzi do niej i ją smyra czułkami i można się trochę zabawić z takimi mszycami i je trochę strollować i można wziąć mały włosek
Ja własnych włosów używam, ale można po prostu wziąć jakiś tam psi czy jakiś włosek i takie myszyce, które sobie siedzą na gałązce, można trochę pogiglać tym włoskiem i one się wszystkie zasikają natychmiast, bo myślą, że to mruwa przyszła. Także tak, to taka zabawa, myśmy tak ze studentami czasem się bawili. No także to ta, powiedzmy, hodowla mszyc, nie tylko mszyc zresztą, bo innych pluskwiaków też, także takich, które produkują mszyce, natomiast jest, z uprawą grzyba, no to jest w ogóle absolutny czad, bo to jest tak złożona w ogóle sprawa z tym grzybem. To nie jest tak, że one sobie tego grzyba mogą, znaczy się inaczej, przeżycie kolonii zależy od przeżycia grzyba. Jeżeli coś by się z grzybem stało, jeżeli na przykład dostałby się jakiś herbicyd albo coś, co tam zniszczyłoby tego grzyba, to jest po kolonii. Więc one są bardzo, bardzo poważnie do kwestii podchodzą. Jak zakładane jest takie mrowisko, to też jest oczywiście u każdego gatunku inaczej i to jest mnóstwo jak zwykle wyjątków, bo mrówki się składają z samych wyjątków, ale zakładają takie, jeżeli mrowisko właśnie jest zakładane przez mrówkę, gdzie ma być ten grzyb, to taka młoda, zapłodniona królowa, która zakłada to mrowisko, przynosi szczępki grzyba ze swojego mrowiska, z którego pochodzi, przenosi je sobie w takiej specjalnej kieszonce policzkowej w środku w pyszczku. I ona sobie tego grzyba wyjmuje i potem jak pierwsze robotnice sobie karmi, tworzy, bo ona znosi jajeczka, potem te robotnice odchowuje i te robotnice zaczynają już na nią potem pracować, ale ten pierwszy moment, no to ona tego grzyba odżywia na takiej, równo ze swoimi dziećmi, czyli ma kilka robotnic, które karmi, te pierwsze, i karmi też tego grzyba, którego wypluła i zaczyna ten grzyb rosnąć. I potem jak już taka kolonia funkcjonuje, to te mrówy są specjalne robotnice, takie malusieńkie, które są wielkości głowy tych większych robotnic, bo tam te robotnice akurat u, powiedzmy, rodzajów Atta czy Acromyrmex mają różne wielkości i te robotnice takie najmniejsze opiekują się właśnie tym grzybem i one chodzą, przycinają, zaszczepiają w nowe miejsca, dbają, żeby tam się coś nie zakaziło, jak się coś nowego wyrośnie nie takiego, to usuwają i to są specjalna frakcja tych robotnic, które są specjalnie tylko do tego grzyba. No i te mrówki, żeby ten grzyb rósł, to te mrówki muszą zdobywać liście, na których ten grzyb rośnie i są to właśnie takie często na różnych firmach przyrodniczych widać, jak te mrówki chodzą, wycinają kawałki liści i potem maszerują sobie z tymi liśćmi. To też czasami się zdarza, że na przykład jak ktoś sobie obozuje w lesie takim tropikalnym, to czasami również kawałki namiotu mu wycinają albo ubrań i zanoszą. Cały namiot potrafi być podziurawiony na wylot po takim przejściu mrówek. Ja mam tutaj to szczęście, że u nas w Poznaniu, w palmiarni poznańskiej można sobie takie mrówki obserwować. Są takie specjalne tunele po palmiarni, które się rozchodzą i tam tymi tunelami mrówki chodzą, noszą kwiatki, liście, wszystko co tam dostaną i mają też tego właśnie wielkiego grzyba i sobie tam go uprawiają. No cudo do obserwacji, coś niesamowitego. Nie, no czadowe, faktycznie. No. Kurczaki, bo tak z tego co pamiętam, to chyba oprócz ludzi tylko mrówki hodują zwierzęta, no bo tam to tak by wynikało z tego. Nie kojarzę innych zwierząt, które tak się zachowują. Ja coś chyba miałam ostatnio na myśli, ale ostatnio mój mózg bardzo kiepsko pracuje, ale chyba tak. Dzisiaj oboje jesteśmy w klubie Zatkanych Zatok, więc mamy prawo nie pamiętać. Dramat, tak, więc... po prostu okres jesienno-zimowy, to o mój Boże. To ja, owszem. Dobrze. Chciałem rzucić sucharem, ale już nawet nie mam sił. Przepraszam, zadam pytanie. Ja już się powstrzymam. No tak, no to wiemy, że te mrówki dbają o siebie, kojarzone są z pracowitością. No, jako takie stworzenia, które za tę rodzinę, nie wiem, oddadzą życie, prawda? No bo jak jest ten sygnał, ona zginie. A tymczasem borem lasem swą rodzinę zasilają czasami porwaniami. Dam.
Tak, to jest strasznie ciekawa sprawa. Jest spora grupa mrówek, które robią najazdy na inne mrowiska, żeby porywać dzieci i robić z nich niewolników. I to jest jeszcze sprytne, bo one porywają dzieci w stadium poczwarki, nie larwy, które jeszcze trzeba karmić i o nie dbać i które mogą paść i które są delikatne, tylko poczwarki, czyli to stadium, w którym nic od zewnątrz nie trzeba im dodawać, tylko one sobie w tych kokonikach siedzą, bo to też warto wiedzieć, bo jak ludzie czasami widzą mrowisko rozkopane, to myślą, że te takie białe twory to są jajeczka, a to są poczwarki, czy to już są takie kokony, w których te są już prawie gotowe mrówki, bo jajka mrówcze są takie naprawdę minimalne, no nie wiem nawet do czego porównać, bo nawet nie, że ziarnko maku, to tak 1/10 ziarnka maku pewnie, to są jajeczka, a to co czasami się widzi, jak się rozkopie przypadkiem mrowisko, to są poczwarki i właśnie takie poczwarki te mrówki najeźdźcy kradną, no i zabierają do swojego mrowiska i tam jak te mrówki wychodzą z tych poczwarek, no to już są w nowym mrowisku i tutaj dostają do roboty, tu musisz to robić, a tu musisz to robić. I to są mrówki, które to robią sobie jako dodatek do swojej armii, czyli zbierają te dzieci i zabierają te dzieci i sobie po prostu zasilają to mrowisko, ale są takie mrówki, które bez tego już nie mogą funkcjonować, dlatego że te ich robotnice nie są w stanie same zdobywać pokarmu, a i nawet zjadać samemu pokarmu, tylko są uzależnione od tych porwanych niewolnic, które je karmią do pyszczka po prostu, z pyszczka do pyszczka, tak zwana trofalakcja, czyli takie wzajemne karmienie się mrówek i one jakby bez tego już nie są w stanie same żyć, czyli one są tak zależne od tych porwanych mrówek, że no już to nie ma innej opcji dla nich, muszą porywać. Kurczaki, to powiało grozą. W takim wypadku mam dla ciebie zagadki. Nim przejdziemy do takich na poziomie ameb, trudniejsze. Jako, że i pszczelarz, i Jano, i cała nasza rodzina jesteśmy fanami pana Schmidta i jego skali bólu, spróbujemy zrobić konkurs, tak teraz dopiero pomyślałem, żeby sobie przypomnieć melodię, wiesz, jaka to jest mrówka. No i tak. Gwałtowny, nagły, lekko alarmujący. Przypomina przejście po dywanie i włączenie światła. Jaka to mróweczka? Aha, poziom bólu, skala 1. Mogę podpowiedzieć obszar występowania? Ameryka Południowa. Nie, to ja nie pamiętam tych opisów, aczkolwiek czytałam je parokrotnie, ale nie pamiętam jaki to gatunek. Poza tym ja jestem bardzo kiepska w gatunki, ja właśnie dlatego potrzebuję mojego człowieka od mrówek, bo po prostu nie znam się na tym. Wiem jaka jest ostatnia w tej skali. No to za chwilę polecimy nią. Dobra, to będzie, że był ten punkt. Tu była czerwona mrówka ognista, to może tak. Czysty, intensywny. To przepraszam, to ja się nie zgadzam. Czerwona mrówka ognista to jest z tym pierwszym, tak? Tak. No to nie, to ja zostałam akurat przed nią urządlona, nawet wielokrotnie i to się nie zgadzam z tym opisem. Tak, bo tak. To ściągnąłem z sieci, widzisz, jest parę takich wersji, ale no to może było źle. Nie, bolało i to tak porządnie. Bolało? O kurczaki, to dobra, sprawdzimy jeszcze, bo może, wiesz, ja sprawdzałem to wczoraj tę skalę Schmidta. A nie, może być, to znaczy nie, może być, że tak, natomiast ja mam zupełnie inne odczucia względem tej mrówki, ale może być, że to jest jego, tak, bo on był przez tyle różnych zwierząt rządlony. No tak. Albo to jest też porównywalnie, bo smuklik był porównywalny do iskry wypalającej włos, ale tutaj przypomina wyładowanie elektrostatyczne przy dotknięciu naelektryzowanego przedmiotu. To bardziej... No może tak, może faktycznie w pierwszym momencie, bo mnie w sumie bolało łącznie 2 tygodnie, więc może to jakby było brane pod uwagę, tylko ten pierwszy moment to może faktycznie tak, może tak. To druga taka też jeszcze, że tak się wyrażę, lightowa, kujący, przypominający wrażenie przy wystrzale z szywką w policzek. Ja nie wiem, czy to jest taki właściwie mały ból, bo on nawet 2 nie miał w sumie. Teraz trochę mnie zaniepokoiła ta ocena. Nie, to w ogóle ja kocham tą skalę. Jakbyś dostał szybką w policzek. Nie, no myślę, że oceniłbym to wyżej niż na 2. A tu dostało 1,8. Czy wiesz jaka to mróweczka? To jest też nie. Akacjowa. No ale dobra, to lecimy z tą najbardziej znaną. Która a to ta akacjowa, czekaj, ona jest tam po łacinie napisana? Tak, Pseudomyrmex ferruginea. No to ja pseudomyrmeksy miałam jako drugi gatunek do tego mojego doktoratu i faktycznie też zostałam przez niego urządlona, ale przez inny gatunek, ale ten rodzaj i no bolało. Tak, to już to szywka w policzek, to tak, to jestem w stanie się z tym zgodzić. No ale to też mamy już pewną skalę, skoro szywka w policzek jest 1,8, to jednak może faktycznie pan Schmidt nie do końca
ocenia ból jak my, zwykli śmiertelnicy, ale to tą najważniejszą, no czysty, intensywny, wspaniały ból, chodzenie po rozżarzonych węglach przypomina. Co to za mrówa? No to Bullet Ant. To w ogóle jest teraz, ponieważ tą skalę Schmidta odtwarza taki youtuber Coyote Peterson, który jest absolutnym idolem mojego dziecka. I mój syn zakłada kapelusz taki sam jak on, bierze swój zabawkowy telefon, bo ten Coyote Peterson przy żądleniu zawsze ma telefon satelitarny ze sobą w razie jakby miał jakąś reakcję silną. Mój syn ma również taką na niby strzykawkę z adrenaliną, po czym udaje, że się żądli tą mrówką, rzuca się na ziemię i krzyczy tak samo jak Coyote Peterson w tych wszystkich swoich badaniach, także to mam przerobione i faktycznie ten ból, wielokrotnie słyszałam ten opis, to chodzenie z wybitym gwoździem wpięte po rozżarzonych węglach, tak, to mój syn potwierdza jakby co. Nie, no to już jak już potwierdza syn, to wiesz, to już jest poważna sprawa, ale tak jak byliśmy przy tych zszywkach, to przypomniało mi się tak, że są też mrówki, które faktycznie są jako zszywki medyczne, tak można to ująć, wykorzystywane. Tak, była taka metoda, to zdaje się w Egipcie robiono, że po prostu przystawiano do rany tą mrówkę, ona szczypała tymi swoimi żuwaczkami i odcinano jej głowę, tak że ona jakby zamierała ta głowa zamierała w takiej pozycji, że tą ranę ściskała. Także to był taki zamiast szwów taki sposób na łączenie tych ran. To tak, to jest rzeczywiście. Ja przeczytam, pozwolę sobie, bo to jeszcze jest tłumaczenie, wiem, że już jesteśmy poza konkursem, ale to tłumaczenie dziennikarza bardzo mi się spodobało. Opis bólu. Śmiały i bezlitosny. Ktoś próbuje wiertarką wyciąć swój wyrastający paznokieć. I tu jest poziom bólu 3. Znaczy, kojarzy mi się z moim poziomem bólu złamań, bo jak mnie pytają, to kiedyś w szpitalu mi nie wierzyli, że mam złamanie, bo mówię, że mam 3, no ale już miałem tyle złamań, że człowiek jednak się przyzwyczaił. Ale zależy, dokąd skala sięga, bo to ma na 5 tylko, to 3/5 to już jest dosyć wysoko. A on chyba w ogóle doszedł do 4,5. On nawet chyba nikomu nie przyznał, z tego co pamiętam, Schmidt 5. No same leszcze. 4,5 jest. Dokładnie. No, 4,5 jest najwyżej. Ale Coyote Peterson zdaje się tam miał więcej, bo on chyba już, potem pamiętam, że odcinki, że niby ta Bullet Ant była najwyżej, a potem się okazało, że jeszcze czymś się urządził i czymś i to było gorsze, więc no. Moim zdaniem jednak Justin Schmidt pokazał światu, jak to należy robić. No dobrze, no skoro nie zagadki o ugryzieniach, to mam jeszcze na tym takim poziomie, ale tutaj jest wskazówka, no bo najpierw chciałem oczywiście jakiś dowcip powiedzieć, bo znasz dowcipy o mrówkach, jak na przykład mrówki atakują słonia, że 1 milion na jednej nodze, 1 milion na drugiej, 1 milion na trzeciej, 1 milion na szyi. No i słoń tupnął jedną nogą, 1 milion mrówek spadł, drugą spadły mrówki wszystkie, trzecią kończyną, czwartą kończyną to samo. Wstrząsnął szyją i została jedna mrówka i wszystkie inne krzyczą Edwin duś go. I gdy byłem dzieckiem, mój ojciec mi opowiadał ten dowcip, to taki bardzo osobisty, od dziecka dowcip kojarzący mi się z mrówkami, więc możemy już podejrzewać, skąd moje wspaniałe poczucie humoru. No ale tak, jak nazywa się Ziemia obiecana mrówek? Wskazówka, warto przypomnieć sobie angielską nazwę mrówek. Atlantyda? Antarktyda. Myślałam, że Atlantyda. Ale powiem ci, podoba mi się twój tok myślenia. Myślę, że dzisiaj pójdziemy dalej. To najbardziej znany myrmekolog. Ale to jest żart? Czy to jest, mam powiedzieć? No, oczywiście to jest... No dobra, to ty powiedz tego prawdziwego, bo ty zawsze chcesz zepsuć. Dobrze, powiedz tego prawdziwego. Dobra, ty powiedz. Proszę, nie wiem w takim razie. Wskazówka, że ten najbardziej znany myrmekolog jest twórcą mrówczej teorii względności. Tak staram się cię naprowadzić. Chyba nie wypowiem tego. Einstein? Einstein, dokładnie. Dobrze, a to teraz nie, bo teraz mnie zafascynować. To jak się nazywa najbardziej znany myrmekolog? Bo tam jest... Chyba Wilson taki jest najbardziej znany a przynajmniej ja najbardziej kojarzę, bo ja mam bardzo kiepską pamięć do nazwisk, więc w ogóle do wszystkiego mam sobie kiepską pamięć. I dlatego 57 minut opowiadasz o mrówkach. Ja za to, widzisz, ty masz słabą pamięć, to ja w takim przypadku, no jedyne co mi pozostało to wymyślać głupie zagadki w stylu na przykład, jak się nazywa bardzo stara mrówka? To tutaj sam wymyśliłem, proszę. Mam wymyślić? No, spróbuj. Nie wiem, poddaję się. Antyk. Jestem z siebie dumny, jestem z siebie bardzo dumny, wiesz? No, a to tak, to powinno być, jakie święto jest najczęściej obchodzone przez mrówki? No. Dzień Matki. O. A to ściągnąłem z sieci i tak widać od razu ciebie rozczuliło wtedy.
No dobrze, będziemy powoli kończyć, skoro już te zagadki nie siadły. Nie chcę dawać tych wszystkich różnych ciekawostek, które znalazłem, bo na przykład znalazłem takie, które trudne były do zweryfikowania, jak o tej mrówce z rodzaju Harpegnathos, która teoretycznie może być śmiertelna dla człowieka, a później znalazłem inne źródła, że generalnie tak jak wszystko, na to jesteś uczulony, więc no. Więc tutaj nie... Są takie mrówki, tylko teraz ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Bull ant chyba to się nazywa. Tak, takie one są z Australii i one mają, to nie jest tak do końca, że trzeba być uczulonym, bo one zdaje się mają taką właściwość, że one wywołują wstrząs anafilaktyczny niezależnie od tego, czy coś jest uczulone, czy nie. Widzisz. No to nie, bo tutaj było napisane, bo ja to tak znalazłem w takim jednym źródle i to tam było opisane jako czarny bulldog wtedy, nie jako, więc możliwe tak, to jest... no może być. Ja z tymi nazwami w ogóle ja mam problem z nazwami, a już jeżeli coś jest tłumaczeniem angielskiej nazwy na polski, to już w ogóle dramat. A wiesz co, to jeszcze na koniec może taką prostą rzecz, bo są te pająki, które udają mrówki. No, wszyscy wiemy, że pająki są pajączakami, mrówki mrówkami. To czym się różnią mrówki od pająków? Żeby jakby dziecko miało odpowiedzieć, czym się różni owad od pająka, żeby po prostu tutaj mieć tę odpowiedź. Znaczy najprościej, no to ilością nóg, tak żeby na pierwszy rzut oka, ale te pająki, no to one mają tak cwanie zrobione, że one sobie jakby jedną parę nóg poświęcają na to, żeby udawały czułki, więc to też w taki sposób, ale to jest też właśnie dowodzi tego, że mrówek się zwierzęta inne boją, nie? Że jakby ta mrówka ma posłuch i jak się ktoś przebierze za mrówkę, to też może mniejszą szansę ma na bycie zjedzonym, bo się boją, że za chwilę dołączy cała ekipa i no. Także... Dobrze, mam nadzieję, że zauważyłaś i starałem się dzisiaj prowadzić audycję children friendly, że tak się wyrażę. To jest książka, o której tobie pokażę, a nawet nie zacytowałem nic z niej, żeby nie było. Tak, więc teraz apel. Dzieci, młodzieży, rodacy. Niedawno pani z Przyry powiedziała, że to już nie wie, ile tych zwierząt będzie omawiać i czy będzie omawiać, więc żebyśmy ją zmotywowali, bardzo wszystkich proszę, żeby tam w komentarzach dali znać, o kim by chcieli posłuchać, co ich interesuje, żebyśmy mogli zmotywować naszą wspaniałą Agnieszkę, a ja, korzystając z okazji, proszę o subskrybowanie kanału, gdziekolwiek go słuchacie. No i tym, jakże pozytywnym apelem, dziękuję ci i do następnej razy. Dzięki serdeczne.